Witam na kanale Pigeon Poland. Mamy tutaj dzisiaj 5. dzień karmienia piskląt gołębia pokarmem zastępczym. Od wczoraj wieczora podajemy kaszkę ryżową. Wcześniej podawaliśmy mleko modyfikowane. Także gołąbki, te dwa, które zostały nam, mają się całkiem dobrze. Gołąb zastępczy, tutaj grzejniczek dla nich jest uzupełniony, żeby się grzały. Dodatkowo dołożyłem jeszcze lampę, żeby tutaj z góry utrzymywała temperaturę wyższą, żeby gołąbki nie marzły. No i co? I pierwszy gołąbek jest karmiony. Także nabijemy go praktycznie pod korek, żeby był najedzony. No i drugi dostanie jeść i pójdą odpoczywać sobie. Także przed nami 5. dzień. Czyli można powiedzieć taki półmetek karmienia strzykawką. Później już mam nadzieję, że w miarę te gołąbki będą rosły dość szybko i będzie można przejść na karmienie butelką z ziarnem. Jeżeli interesuje Cię to, czy uda nam się wyciągnąć te maluchy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. I tutaj widzimy, jak gołąbek spożywa sobie kaszkę ryżową, dosyć tak mocno przygotowaną, żeby się zrobiła nam taka bardziej płynna. No i sobie wciąga gołąbek sobie. Mamy dzisiaj 5. dzień karmienia gołąbków i teraz popołudniowe dokarmianie ich. Bo stwierdziliśmy, że może jednak 3 do 4 karmień dziennie będzie bardziej korzystne dla nich. Także teraz będziemy je dokarmiać popołudniowo i później jeszcze kolacja wieczorna. Ok, popołudniowe karmienie mamy zakończone. 2 maluchy są najedzone, dokarmione są. No teraz za 3 godzinki kolejne karmienie, czyli mamy 17, czyli koło 20 i później na noc gdzieś im tak koło 23, 24 podamy, żeby gdzieś koło 7, 8 rano, myślę, jak wstanę i żona wstanie, to nakarmimy je na śniadanie. No i później co 4 godzinki, tak gdzieś, no niby 2-3 godziny powinno to upłynąć, żeby kolejne karmienie było, ale myślę, że 3 do 4 godzin tutaj dużo zdziała. Obecnie były w sumie 2 razy dziennie karmione. Może to właśnie troszeczkę za mało było. Także zobaczymy, jak to wyjdzie z tym karmieniem co 2-3 godzinki. A obecnie jadły mleko modyfikowane z kaszką ryżową, czyli taki troszeczkę mocniejszy miks. Miejmy nadzieję, że to tutaj dużo bardziej będzie takie skuteczne. I widzimy się później przy następnym karmieniu. Mamy tutaj gołąbki. Słychać, że się domagają jedzenia. Także karmimy je. I tak zakończymy sobie dzień 5. karmienia. Poprzedniego karmienia nie nagrywałem. I tutaj kolacja wiedzie. Także za chwilę przed nami karmionko. Wymiana tutaj ogrzewacza. I położenie na odpoczynek gołąbków, odłożenie ich i dołożenie lampy. Ok, gołąbki mamy nakarmione.
Także to była kolacja. No i w sumie widzimy się na dniu 6 na śniadaniu dla gołąbków. Dzień 6 karmienia gołąbków. Gołąbki mają się dobrze, są najedzone już. Mają tutaj grzejniczek uzupełniony. Także teraz do kolejnego karmienia 3 godzinki. I w sumie co? No zakończymy sobie dzień 6, podsumujemy i widzimy się później przy następnym karmieniu. Popołudniowa akcja karmienia gołąbków. Ten gołąbek już jest najedzony. Jest, że tak powiem, objedzony nawet. Sztucznej kury nie ma, którą przez te 5, można powiedzieć, dni grzaliśmy gołąbki. Przechodzę teraz na coś innego. Byłem dzisiaj zakupić żarówkę, lampę grzewczą Heliosa. Także żarówa już grzeje. Teraz gołąbki są karmione, to teraz nie grzeje ich, ale za chwilę gołąbki wracają z powrotem pod lampę. Dosyć dobrze ta lampa grzeje, bo praktycznie no, to jest 250 W. Także daje sporo ciepła. No i później ta lampa mi dalej będzie służyła, nie wiem, czy do odchowu jakichś kurcząt, czy kaczek, czy coś, ale warto mieć taką lampę w zanadrzu, bo to nigdy nie wiadomo, co się zadzieje w hodowlach. Czy to jest hodowla drobiu, czy to jest hodowla gołębi. No może być różnie po prostu, nie? Gdzieś jak rodzice na przykład latają, mają młode, tu jastrząb się nagle pojawi. No i później trzeba kombinować, a tak już jest się zabezpieczonym. A lampa na pewno się przyda. Tutaj jest drugi gołąbek karmiony. Nastąpiła wymiana strzykawek i igieł. Teraz mamy igłę 0,7 i strzykawkę mamy 5 ml. Znaczy tutaj jest akurat 10, ja mam 5 do karmienia drugiego gołąbka. Żona tutaj tego drugiego dokarmia. Kończy w zasadzie i za chwilę gołąbki trafiają pod lampę. Ok, mamy drugiego nakarmionego. Ten maluch też jest całkiem fajnie najedzony. Także gołąbki teraz idą odpoczywać. Jeszcze przed nami jedno karmienie, kolacja. Teraz jest obecnie godzina 19:43, powiedzmy 20, czyli następne karmienie gdzieś koło 23, 23:30 najpóźniej. No i teraz gołąbki będą lądowały pod lampą. Jeszcze zmierzymy temperaturę, jaka będzie panowała tutaj w kartoniku, w którym siedzą, powiedzmy w ich gnieździe zastępczym. Zaraz postawimy, zmierzymy tak, żeby była temperatura między 37 a 41 stopni, bo taką temperaturę mają gołębie. 37 to jest do klucia jaj, a gołąb dorosły temperaturę, jeśli jest zdrowy, powinien mieć 41 stopni. Także zobaczymy, czy w tym zakresie ta temperatura będzie tam. Jak nie, to podniesiemy kartonik albo opuścimy. Gołąbki się grzeją pod lampą. Lampę tutaj mamy, jak widzimy na załączonym obrazku. Mamy włożony termometr, który mierzy temperaturę. Także za chwilę zobaczymy, jaką temperaturę mamy na termometrze. Nie wiem, czy widać tutaj, ale mamy temperaturę 37,7 w kartoniku. Teraz chyba widać.
Także to jest taka w miarę temperatura dla gołąbków. Gołąbki są najedzone, spokojne, grzeją się. Także nie wiem, czy nagrywać wieczorne karmienie, ale myślę, że już chyba obejdzie się bez wieczornego. Podsumowanie dzisiaj możemy zrobić już teraz. Maluchy co? Karmienie co 3 godziny dostają około 4 ml. 4 ml dostają kaszki ryżowej z mlekiem modyfikowanym. Myślę, że lampa przyspieszy troszeczkę ich wzrost. Będą lepiej dogrzane, także powinny teraz już się w miarę dobrze rozwijać. Bez żadnych jakichś tam kłopotów. No miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych przygód tutaj niespodziewanych, tak jak z dwójką poprzednich gołąbków, które niestety nie dotrwały do momentu tego, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli do dnia 6. Mam nadzieję, że jeszcze 4-5 dni maksymalnie karmienia mlekiem modyfikowanym z kaszką ryżową i już powinniśmy przejść na system karmienia ziarnem. No zobaczymy, jak one podrosną tutaj. Mam nadzieję, że właśnie ta lampa troszeczkę to przyspieszy ten proces nam, że będą miały warunki jak w gnieździe, bo niestety ten sztuczny gołąb wytrzymywał po 3-4 godzinki maksymalnie w temperaturze takiej jak mniej więcej powinna być. No i gołąbek się grzał niestety tak w sumie od jednej strony, nie miał pełnego, że tak powiem, zakresu grzania. Także myślę, że tutaj powiedzie nam się to teraz i gołąbki będą niebawem podlotkami i będą mogły spokojnie trafić do gołębnika, gdzie gdzie będą już po prostu z gołębiami innymi sobie siedzieć. Także tutaj to jest podsumowanie dnia 6 dzisiejszego. Jeszcze mówię, wieczorne karmienie nas czeka, ale to już bez nagrywania. I widzimy się w sumie jutro rano na śniadaniu gołąbków, czyli dzień 7 zaczniemy. Także będzie to dosyć duże wyzwanie, żeby te parę dni jeszcze tutaj pobawić się z tym mlekiem, z tą kaszką ryżową, ze strzykawkami. Później mam nadzieję, że już będzie dużo łatwiej. Także widzimy się jutro. Dzięki za uwagę, Pigon Poland, i zapraszam na kolejne materiały.